Afryka, Tanzania, wyprawy dzień 267. Idziemy wraz z Jarosławem. Marlena została w lodżu ostatnim i podjedzie do następnego. Mamy dzisiaj fajny wiatr, dość mocny ze wschodu, czyli nasza prawa strona. Szkoda, że nie w plecy, no ale już nie będziemy wybrzydzać. Lepszy taki jak żaden. Temperatury 34 stopnie w cieniu o godzinie 12:13. No i dopiero spada po zachodzie słońca. Także po południu też ciężko się idzie, ponieważ to powietrze jest nagrzane i dopóki słońce nie zajdzie, nie ochłodzi się. No chyba że przyjdzie zimny wiatr. Ale zimny wiatr w Afryce to jest rzadkość. Tym bardziej, że jesteśmy już przy równiku. Także mamy praktycznie 750 km do równika i słońce już tutaj naprawdę bardzo mocno daje. Ręce mamy, dłonie spalone, brązowe. To też Wam pokażę na innym filmiku. Marlena podjedzie 36 km, poczeka na nas i jutro robimy sobie dzień 0 i pojutrze kontynuujemy do Aruszy. Pozdrawiam serdecznie.
zacna miejscówka na nocleg. Tam na dole są namioty. Tutaj się krówki pasą. Piękny widok, piękna panorama na ogromną powierzchnię Tanzanii. Jeszcze się wspięliśmy tutaj na skałę. Już w ogóle mamy piękny widok. Halo, halo, test. Gdyby ktoś zechciał nam powiedzieć, jaką mamy jakość dźwięku, to byłoby super. Drodzy, ja jestem teraz z Danem na pieszej wędrówce przez Tanzanię. Parę dni i ja tutaj nie będę dużo gadać, tylko przedstawiam Wam Daniela Korzeniowskiego, który postanowił, że przejdzie przez 2 kontynenty, przez Afrykę i przez Azję. Obecnie przechodzi przez właśnie 5. kraj w Afryce. Dany, skąd w ogóle taki pomysł, żeby przejść pieszo przez 2 kontynenty? To jest długa historia. To się zaczęło od ostatniej wyprawy na najwyższą górę Afryki, czyli Kilimandżaro. I tam po powrocie z Kilimandżaro zadziały się różne rzeczy, także kładłem się wieczorem i coś miałem. Znaczy myślałem w głowie, że coś chcę, a rano to miałem. No to były takie tylko trzy przykłady, ale to tak mi zrobiło robotę, że powiedziałem, że muszę wrócić. Pierwsze to było, może zacznę tak, to są 3 słowa kluczowe. Jajka, Masaj, mapa. Tak, no cała opowieść polega na tym, że po prostu wiele rzeczy w danego życiu dzieje się trochę przez przypadek, ale taki dobry przypadek, no bo ty jesteś człowiekiem, który stara się kreować swoją rzeczywistość. Tak. Co to znaczy? Można powiedzieć, że po prostu siłą umysłu, potęgą podświadomości kreuje sytuacje, które później się wydarzają. Także kładę się wieczorem, myślę o czymś, a rano to mam. To jest takie, to brzmi trochę tak absurdalnie, jak to możliwe? No, ja sam nie wiem jak to możliwe, ale są takie sytuacje jak Kilimandżaro, kładę się wieczorem spać na najwyższym punkcie w ostatnim bazie na Kilimandżaro, wchodzę do namiotu zmęczony po 4 dniach wędrówki pod górę i zamarzyłem sobie, żeby zjeść jajka gotowane, tak sobie tylko o nich pomyślałem. Rano idę do namiotu kuchennego, czekają na mnie 2 gotowane jajka. Wow! Schodzę z Kilimandżaro, nie mam planu, jadę do najbliższego, większego miasta Arusha, idę do hotelu, kładę się. I wieczorem sobie myślę, fajnie by było spotkać Masaja. 200 metrów od hotelu na murku siedzi 2 Masajów. Złapałem z nimi kontakt, zrobiłem zdjęcia, też możecie zobaczyć ich na moim Instagramie. I z jednym się zaprzyjaźniłem, zabrał mnie na spacer po Aruszy 30 km pieszo, 11 godzin. Po drodze wszyscy mu się witali, kłaniali, podawali mu rękę. Ja się pytam, ale o co chodzi? Dlaczego masz taki szacunek, taki respekt? Bo jego wioskę napadł lew i on zadźgał go ręcznie dzidą, maczetą, także uratował po prostu dzieciaki przed lwem, który zaatakował ich wioskę i został szefem wioski. I to mi też zrobiło robotę, ponieważ ja chciałem Masaja, nie wodza wioski, no a dostałem wodza wioski, z którym się zaprzyjaźniłem i mamy się spotkać w Aruszy, także super. Czyli mówiąc krótko, ta historia się zapętliła. Ty poczułeś, że do Afryki chcesz i musisz wrócić. Tak, bo tu mnie coś czeka. Jak ty się czujesz tutaj w tej Afryce? No to są jednak skrajnie inne warunki niż u nas, umówmy się. Czuję się jak u siebie. Ja tutaj z nimi rozmawiam jak równy z równym. Żartujemy, śmiejemy się. Czy tam spędzamy razem kilka godzin na rozmowach. No po prostu czuję się jak u siebie. Mój organizm zaklimatyzował się do tych warunków i idę jak burza, jak przecinak, bo praktycznie można powiedzieć, że gdyby nie teraz przerwa w Aruszy miesiąc czasu, to po 10 miesiącach znalazłbym się na równiku i miałbym zakończone 5 krajów i połowę 6. Ale robię sobie po prawie pół Afryki, robię sobie przerwę miesiąc czasu, żeby odpocząć. Tam przyleci mama, z którą niestety nie często się widzę, bo nie widzieliśmy się już prawie 10 miesięcy.
Co cię ujmuje w tym afrykańskim życiu tutaj? Spokój, tempo, klimat, atmosfera, widoki. Po prostu każdy kraj jest inny, każdy kraj ma swoje plusy i minusy. Prowadzi mnie też ciekawość do następnego kraju. I tak kraj za krajem pokonuję kolejne kilometry, przekraczam kolejne granice i jestem zauroczony Afryką. To jest przede wszystkim jedzenie. Jedzenie jest naturalne. Te krowy, te kozy, te kury, wszystko biega sobie po podwórku. Nawet jak chcecie zamówić sobie jedzenie, to najpierw trzeba tą kurę złapać, trzeba ją wyczyścić, trzeba ją ugotować i dopiero wam podadzą. Czasem to zajmuje i 1,5 godziny. Ale te kurki po prostu chodzą sobie szczęśliwe dookoła domu. Przychodzi klient, zamawia obiad, jest kura. Kury chodzą szczęśliwe i ty też chodzisz szczęśliwy. I z czego to szczęście wynika? Bo faktycznie ty jesteś tu szczęśliwym człowiekiem, co widać. To szczęście wynika tego, że jestem oderwany od systemu. Systemu, który w Europie jesteśmy raz, że jesteśmy pod kontrolą, a dwa, jesteśmy zmuszeni do ciężkiej pracy, żeby mieć wszystko, żeby mieć mieszkanie, żeby je opłacić. Jest ten stres, jest ten pośpiech. Tutaj nie ma tego stresu. Tu jest wszystko spokojnie, powoli, wszyscy mają czas. I to szczęście mi też daje to, że to było moje marzenie. Moim marzeniem było przejście Afryki chociażby, ale połączyłem to z Azją, no bo Azja jest całkowicie różna. Różnią się wszystkim, i jedzeniem, i mentalnością, i kulturą. Zresztą w Afryce każdy kraj też się różni, ale nie aż tak bardzo. Na pewno wielka różnica będzie od końca Etiopii, czyli Sudan, Egipt, bo tam już się zaczną muzułmanie, więc już będzie inna bajka. No i będzie też po prostu niebezpieczniej. Wiesz o tym, że wiele osób powiedziałoby w cudzysłowie, że ty jesteś trochę wariatem, że się wybrałeś w taką podróż. Tak, ja mogę też nazwać ludzi, którzy siedzą przed kanapą i nigdzie się nie ruszą, nie zrobią takiego pierwszego kroku, albo są zbyt leniwi, albo są zapracowani i nie zobaczą świata, tylko wybierają tryb życia kanapowca. No to dla mnie to też jest wariactwo, bo ja nie potrafię usiedzieć, ja muszę się ruszać, muszę podróżować, odkrywać, wędrować. Powiedziałeś mi takie zdanie, że już trochę jesteś uzależniony od takiego trybu życia. Tak, taki tryb życia daje wolność. Czuję się jak wolny ptak, jakbym latał nad ziemią i obserwował wszystko z powietrza. Tylko że ja obserwuję wszystko z ziemi. No i obserwujesz też siebie, bo idziesz bardzo długo i oczywiście spotykasz jakichś ludzi na swojej drodze, no ale to jest krótko, oni często nie mówią w twoim języku i tak dalej. Bardzo dużo czasu spędzasz sam. Jak sobie z tym radzisz i jak się z tym czujesz? Jestem oswojony z samotnością. Bardzo dużo chodziłem, wędrowałem po parkach narodowych, po górach, gdzie spędzałem po kilka tygodni samemu. Czasem przez 2 tygodnie spotkałem 2 ludzi. I to jest trochę jak życie Buddy, jak życie w Tybecie. Oni są odcięci od cywilizacji, odcięci od bodźców zewnętrznych, gdzieś tam są sami ze sobą, ze swoją głową. I będąc sam ze swoją głową, można naprawdę zajrzeć bardzo głęboko. Można zobaczyć tak naprawdę, kim jesteśmy, co jest w nas złego, co jest w nas dobrego, przekroczyć własne granice, gdzieś tam wejść tak naprawdę głęboko do własnego umysłu i poukładać sobie wszystko w głowie. Bo będąc w trybie europejskim jesteśmy cały czas zabiegani, cały czas są jakieś problemy, jakieś takie sytuacje, że no nie wiem, no chociażby nie mamy odłożone, mamy dużą rodzinę, pracujemy, nie mamy odłożone, nagle popsuje nam się lodówka, popsuje nam się pralka, popsuje nam się samochód, jest to ogromny wydatek, trzeba brać kredyt, później się martwimy, żeby go spłacić, później przyjdzie jakaś choroba, nie możemy pracować, jesteśmy na zwolnieniu, czyli automatycznie wypłata się zmniejsza i w takim trybie życia zawsze martwimy się o nasz dobytek, martwimy się o finanse, martwimy się o pracę, martwimy się o rodzinę, martwimy się o zdrowie. A tutaj ja się przestałem martwić. Po prostu lecę z prądem, idę z wiatrem i cieszę się po prostu tym życiem. Oczywiście nie rozciągam tej wyprawy, nie chcę jej przedłużać. Chciałbym jak najszybciej ją skończyć, zrobić to swoje, dojść te
przejść przez te 22 kontynenty, 18 krajów i 23 000 kilometrów, jednak to mi zajmie do 4 lat. Także 4 lata takiej podróży, nie wiem, co mi zrobią z głową, bo można powiedzieć, że teraz mam wszystko poukładane, ale później może coś się stać, nie wiem, no wszystko może się wydarzyć. Tak, wszystko się może zdarzyć. Jak widzicie jestem spalony słońcem, nabieram kolorów, tu już jestem brązowy, twarz też jest brązowa, reszta ciała Jesteś jest... wielokolorowy. Jestem wielokolorowy, teraz. tak. Dobra. I wyglądam jak zebra. Dany, co sprawia, że oprócz tego, że tą podróż można nazwać trochę szaleństwem z pewnego punktu widzenia, no to wiem, że mnóstwo ludzi uważa, że robisz rzecz absolutnie wyjątkową. I co sprawia, jaki jest twój charakter, twoja osobowość, że ty A, zdecydowałeś się na to, B, jesteś w 5. kraju, świetnie sobie radzisz i masz ochotę na więcej. Mam ochotę na więcej, chcę dokończyć. No to jest niesamowite. To jest Twój charakter, o tym rozmawiamy. mój charakter. Co to umożliwia? To jest otwartość do ludzi, to jest chęć eksploracji świata, poznawania ludzi, poznawania kultur, poznawania jedzenia. Charakter tutaj bardzo odgrywa bardzo dużą rolę, ponieważ ja nie mam granic, jeśli chodzi o strach. Nie mam tego strachu. Jestem gotowy na wszystko, jestem na wszystko przygotowany. Co ma być, to będzie. Na razie widać, że wszystko idzie super, nie było żadnych groźnych sytuacji. Mam tą siłę, mam tą motywację i chcę. Przede wszystkim chcę dokończyć to, co zacząłem, do czego się przygotowałem 4 lata. No i co, podpisałbyś się pod takim zdaniem, że chcieć to móc? Tak, chcieć to móc. Jeżeli chcecie, to zrobicie wszystko. Padło jedno z pytań od naszych obserwatorów. Dlaczego w ogóle wybrałeś piesze podróżowanie? Mogłeś na przykład przecież jechać rowerem, a ty wybrałeś piesze, więc dlaczego? A B, jak zacząć jako zwykły człowiek właśnie taki tryb podróżowania? Dlaczego pieszo? Ponieważ Trafię się, bo mnie pogryzły jakieś rzeczy, przepraszam. rowerem jest szybko, jest szybciej i nie ma tego kontaktu z tymi lokalnymi, bo rowerem można przejechać 150 km za dzień i to jest taka norma. Od 120 do 150 km rowerzyści jadą i oni po prostu przejeżdżają przez te wioski, przez te fajne miejsca. Nie ma tej integracji z lokalnymi. Ja idąc dziennie od 25 do 35 km, ja się zatrzymuję, ja mam odpoczynek, ja muszę się napić, ja muszę coś zjeść, więc automatycznie w miejscach nieturystycznych, gdzie nie docierają biali turyści, jestem tam czymś wyjątkowym. I to jest takie, co ten Białas tu robi? I jestem tam i z nimi rozmawiam i jem i to jest niesamowite. Drugie pytanie jakie było? Drugie pytanie było takie, jak zacząć taki tryb podróżowania? No bo ludziom nie wydaje się to po prostu łatwe, nie do zrealizowania. Przede wszystkim ja nie zacząłem od razu od długich dystansów. To się zaczęło od dziennej wycieczki, 2-dniowej wycieczki, 3-dniowej wycieczki, później był tydzień, później było 2 tygodnie, później był miesiąc. Także te pierwsze kroki to jest po prostu, nie wiem, wsiądźcie w samochód i pojedźcie sobie 500 km tam, gdzie nie byliście nigdy, a chcielibyście zobaczyć. Poświęćcie na to weekend, poświęćcie na to sobotę albo niedzielę, czy nawet jeżeli chcielibyście poznać wasze miasto, a na pewno jest dużo ludzi, którzy nie znają własnego kraju, którzy nie znają swojego miejsca zamieszkania. Nie byli w miejscach, bo po prostu albo im się nie chciało, albo nie mieli czasu. A tutaj jest przede wszystkim wygospodarowanie tego czasu. Jeżeli pracuję od poniedziałku do piątku, to ja chcę mieć relaks, tak. W zależności od intensywności pracy, lekka czy tam ciężka, w zależności od tego, jak zmęczeni jesteśmy. Ale czasem na tym zmęczeniu więcej można zobaczyć, więcej można doświadczyć niż wypoczęty. To są różne fazy, różne etapy tego, jak zacząć, a najlepiej od zaraz. Będziemy troszkę też odbijać do tak zwanego zwykłego życia, żeby można było przełożyć doświadczenie danego z podróży na życie człowieka, który nie jest w drodze. I powiedziałeś mi, że słowem kluczem jest dyscyplina. Co to znaczy?
Dyscyplina to jest określenie swoich czynności dziennych w czasie. Dyscyplina to jest, powiedzmy, wstajemy o godzinie 6 rano, idziemy pobiegać 10-15 minut. Lub wstajemy o tej godzinie, jemy śniadanie. O tej godzinie wychodzimy do pracy. W sumie dyscypliną każdy ma, kto pracuje, bo ma ten obowiązek wyjścia do pracy, więc musi się zdyscyplinować. Wie, że jak nie zje śniadania przed pracą, to w pracy będzie głodny. Wie, że jeżeli się będzie spóźniał do pracy, no to może stracić pracę. I tutaj jest tu jest podobnie w tej podróży. Jeżeli ja wyjdę pół godziny później, to idę w ogromnym skwarze i robię mniej kilometrów. Więc ja mam taki ten dystans ustawiony, że ten minimum 25 muszę zrobić. I wychodzę ze wschodem słońca, zanim jeszcze się nagrzeje, bo tutaj bardzo szybko się nagrzewa. Mniej więcej od 10 już powietrze zaczyna być gorące, zaczyna wysuszać. Każdy łyk powietrza wysusza od środka. Wtedy ja muszę wypijać 8 litrów. To jest ta dyscyplina. Przepraszam? Jeżeli sobie ustawimy dyscyplinę, ustawimy sobie ramy czasowe, wtedy możemy osiągnąć coś więcej. Masz takie momenty, że czasami ci się nie chce? Ja wiem, może były ze 2-3, ale nawet jak przychodzi taka myśl, nie chce mi się. No ale dobra, no to jest nie chce mi się, ale to co to znaczy nie chce mi się? Nie ma czegoś takiego jak nie chce mi się. Po prostu wstaję i ruszam. Niezależnie od tego, jak zmęczony jestem. Jedyne co, to gdy naprawdę już jest naprawdę ogromne zmęczenie, wtedy potrzebuję dzień lub 2 takiego odpoczynku, leżenia, regeneracji. Ale nie ma czegoś takiego, że się nie chce. Nie ma, bo pogoda, bo zimno, bo ciemno, bo mokro. Nie, no tu jest misja do zrobienia i trzeba ją zrobić. Powoli dobijając do drugiego brzegu, bo Dany się musi wyspać przed jutrzejszym dniem i ja też. Powiedziałeś, że wyeliminowałeś ze swojego życia słowo problem. Jak udało ci się to zrobić? Problemu w życiu, może nie tyle problemu, bo ja wyeliminowałem to słowo. Nie lubię w ogóle tego słowa, bo problem można go budować. Może pojawić się mała, chwilowa komplikacja, z której możemy zrobić problem, który może doprowadzić nas do depresji. Więc wyeliminowałem to słowo i zamieniłem je na chwilowa komplikacja. Ponieważ jeżeli jest jakiś problem, komplikacja, to zawsze szukamy rozwiązania. I są 2 wyjścia. Jeśli problem da się rozwiązać, to nie ma problemu. Jeśli problemu nie da się rozwiązać, to też nie ma problemu. Więc jeżeli nie da się rozwiązać, odpuszczamy, bo się nie da rozwiązać. Nie zostajemy w nim, nie grzebiemy w nim, nie budujemy go coraz większego. Bo to jest totalnie bez sensu. To tylko tracimy czas, energię i zdrowie psychiczne. Czego możemy ci życzyć na kolejne twoje etapy podróży? Chmur. Chmury, wiatru w plecy, jak najmniej ciężarówek, tak, i przede wszystkim jedzenie na trasie, które potrzebuję. No i tego ja ci bardzo życzę i naprawdę trzymam ogromnie kciuki, żeby twoja podróż się powiodła. Dziękuję wam też za uwagę, także żegnamy się, pozdrawiamy was bardzo ciepło z tego pięknego miejsca. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Idziemy spać, bo jutro ruszamy dalej. Trzymajcie się, cześć. Prosto. Daleko schodziliśmy dzisiaj z tej góry. Od wczoraj mamy taką pogodę,